Hej, hej! Zapraszam Was na podróż po fascynującym świecie Bloodborne'a. Znaleźliśmy się dzisiaj w granicy koszmaru. Będziemy ten koszmar przebywać w trybie offline, zresztą jak całą grę w moim przypadku. Koszmar nie odzwierciedla rzeczywistości, tylko jakieś wyobrażenia. I w świecie Bloodborne'a koszmar jest warstwowy. Dlaczego warstwowe? Już Wam mówię. Po pierwsze, to miejsce to jest nasza arena walki z bossem za medalą. Spadnie. Po drugie, zwróćcie uwagę, że tam są maszty. I granica koszmaru. Dlaczego to w ogóle jest granica? Bowiem oddziela jakby koszmar tropiciela, czyli nasze DNC, od koszmaru Mergo, tego związanego ze szkołą Menzies. I widzimy maszty. Maszty będą pochodziły z wioski rybackiej, do której się udamy, jak będziemy w DNC, i stamtąd będziemy widzieli to miejsce, albo przynajmniej zarys tego miejsca. Natomiast w pewnym momencie powinniśmy widzieć nawet troszkę, tu na przykład widać zarys kolejnego koszmaru. Dobra. W tym miejscu będziemy bardzo dużo znajdowali tych stworków, zwanych przeze mnie skiterami. I będziemy też znajdować takie stwory. To są bestie Loranu, czyli tej krainy pustynnej, spustoszonej przez plagę bestii. W tym miejscu również będzie Amydala, za którą jest trofeum, oraz dostaniemy kolejny kielich do krainy zwanej Loran. Bardzo możliwe. Już teraz nie pamiętam. Dowiemy się, jak pokonamy Amydalę. I za kolejny kielich oczywiście też jest trofeum. Teraz tam jest skrót do bossa, który sobie odblokujemy w trakcie gry. A tu jest ten większy skiter, jak widzicie, on już atakuje. Poczekam, aż się rozwieje. Później wgram grę ponownie i wtedy go zaatakuję, bo chciałabym się najpierw pozbyć tych bestii. Mój Boże, to źle poszło. Jak widzicie, one używają błyskawic. Czyli zupełnie jak mroczna bestia Parl, którego pokonaliśmy w Yahar'gul. Łyk kawy. I przyspieszenie tego, co robiłam przed chwilą. Dobra, lecimy dalej. Te lokacje nie ma w sobie za dużo loru. Większość pewnie będę trochę przyspieszała. Tu natomiast pojawi się dwóch
tropicieli. Także spróbujmy ich pokonać i nie zginąć przy tym. Jeżeli oni będą dwóch naraz nas atakować, będzie można się cofnąć za ten most, to wtedy AI tam jakby nie dochodzi. O, już jeden biegnie. A gdzie jest drugi? Z dwoma naraz nie chcę walczyć. O, oni nie powinni byli tu przejść. Znów przyspieszę. Ale jeden z głowy, oni się nie respawnują. Nie wiem, gdzie podział się ten drugi tropiciel, szczerze mówiąc. Może się już nie pojawi. Albo zaskoczył nas w najmniej odpowiednim momencie. Na te bestie dobry jest też koktajl z krwi. One jak najbardziej reagują. Tak. Nie muszę wspominać, że tego miejsca też nie lubię. Tu się też pojawi jeszcze jeden rodzaj przeciwnika, który jest bardzo trudny. Tu w ogóle są sami nowi przeciwnicy tak naprawdę. No, ale idźmy tędy. Tu są olbrzymy, które rzucają kamieniami. Te kamienie są zabójcze. Przydałoby się to zrobić inteligentnie. Kamera.
To miejsce też jest irytujące ze względu na to, że jest tu pełno kamieni, o które się człowiek po prostu blokuje. Dostaliśmy nową rzecz do lochów. Takich olbrzymów jest tu chyba jeszcze 4, więc ja to przyspieszę. Tak naprawdę przybiegliśmy sobie teraz do skrótu. Przebiegliśmy sobie do skrótu i no to miejsce jest przede wszystkim po to, żeby zdobyć kielich, pokonać amygdalę i zdobyć dużo materiałów do wzmocnienia broni, także ja myślę, że większość z tego przyspieszę. Tam jest patch i jeżeli my zejdziemy po ten lód, to on nas skopie tam na dół. I może damy mu się skopać, tylko najpierw tak. Za drugim razem już nam nic nie zrobi. Don't dally, you lucky scamp! The gift of the Godhead cometh! Tu dobrze mieć strój, który trochę zwiększa naszą odporność na truciznę oraz mieć dużo antidotów przy sobie, bo no, tu dużo rzeczy będzie nas zatruwało, dużo rzeczy też będzie prowadziło u nas wprowadzenie, Boże. Też będzie przeciwnik, który nakłada na nas szał, także potrzebna będzie nam lek na uspokojenie. Ja chyba nie mam żadnego. Nie mam żadnego, słuchajcie. Leki na uspokojenie będziemy dostawać od sterowinki, a ona się z nami zaprzyjaźni dopiero jak zrobimy zmianę świata, rozwijemy iluzję, więc może zacznijmy Welcome home. What is it? zakazany las. Very well. Let Tak, myślę, że tak możemy zrobić. Dostaliśmy, w ogóle możemy... Nie. Dostaliśmy nową możliwość kupna nowego stroju. Badacz grobowca, przeczytajmy. Odzienie badaczy grobowców, którzy przeszukują stary labirynt na zlecenie Kościoła Uzdrowienia. Korzenie Kościoła Uzdrowienia sięgają Byrgenwerf i stąd też zainteresowanie ruinami. Znaleźć w nich można znacznie więcej niż stare wyposażenie tropicieli. Ukrywają one tajemnice starych wielkich, które są bardzo pożądane przez tych, którzy poszukują prawdziwej wielkości. Tak uczeni z Byrgenwerf schodzili do lochów, tam się dowiedzieli o Ptumeriańczykach i o wielkich. Zdobyli krew wielkich i tak zaczął się rozłam na Kościół Uzdrowienia, na szkołę Menzies i na Byrgenwerf. Tak, i w lochach jest mało loru, szczerze mówiąc, ale jest kilka smaczków, które postaram się pokazać.
Trzeba uważać na tych ludzi rzucających olejem, bo wtedy oczywiście jak nas trafi ktoś z pochodnią, to dostajemy dużo więcej obrażeń. Stamtąd generalnie przyszliśmy, ale tu jest jeszcze jeden przeciwnik, którego chciałabym pokonać. Wow, rzadko to wychodzi. O, tu mamy jakiś lód. Tak, Zakazany Las to jest miejsce, gdzie kiedyś żyli ludzie z uprawy ziemi, ale coś się stało, że ta ziemia przestała najprawdopodobniej dawać plony i przestało być opłacalne uprawianie ziemi. Zamknięto zresztą to miejsce. Tak, żeby ludzie nie mogli dojść do Byrmenwerth. I zaczęto tu zsyłać ludzi, którzy nie pasowali do społeczeństwa. Część tropicieli też tu została zesłana, to będziemy mówić w trakcie, jak znajdziemy pewną rzecz. I Kościół Uzdrowienia nie do końca chciał rezygnować z tych ludzi, w sensie oni się nadawali na eksperymenty, o których Jarnamczycy mieszkający w mieście nie wiedzieli. Dodatkowo Zakazany Las miał połączenie z innymi krainami, więc tutaj bardzo dużo przypływało ludzi zza morza i płaciła różnymi rzeczami. I kiedyś sprowadzono tu psy, te same psy, które atakują nas na ulicach Jarnam. I były to psy tak naprawdę na usługi dla tropicieli. Tu jest pułapka. Trzeba uważać, tam wisi. Jak w to wejdziemy, to ta pułapka się spuści. Także jak widzicie, mieszkańcy Zakazanego Lasu dosyć dobrze sobie radzą sami. O, tak. I zaczęto więc w tym miejscu utrzymywać się z hodowli psów, które to je przenoszono, te psy do Jarnam dla tropicieli. Jak widzimy, mieszkańcy tutaj są w jakimś stopniu już pozarażani i poprzemieniani. Spróbuję rzucić mołotowem. Pięknie. Pozbywamy się tych rzucających olejem. Nie zauważyłam ogniska, w które weszłam. No. Zamknięto to miejsce dla mieszkańców Jarnam i tak naprawdę dla Kościoła Uzdrowienia. A mimo to jakimś sposobem te psy chodziły po Jarnam, nie? I to jest dlatego, że zrobiono nieoficjalne tylne przejście dla Kościoła Uzdrowienia
I to nieoficjalne przejście prowadzi nas do kliniki Józefki. Myślę, że dzisiaj w tym odcinku zejdziemy do kliniki. Ogólnie Zakazany Las jest bardzo długą lokacją. I w Zakazanym Lesie w dalszej części znajdziemy też sporo grobów. Najprawdopodobniej to one zainteresowały Willema. Tam nie ma co wchodzić, bo ten most się pod nami zawali. Nie wiem, czy widzicie ten most teraz. O tu, on się zawali, trafimy do centrum wioseczki, która jest swego rodzaju dla nas pułapką. Tak, o czym mówiłam? Znów straciłam wątek. Tak, w tej wiosce w ogóle znajdziemy pełno peletów, znaczy grudki krwi bestii, koktajle. Także to dlatego, że mieszkańcy po prostu na sobie również eksperymentowali. I Józefka mogła przyglądać się tym eksperymentom. Tu jest kolejna pułapka. Widać zresztą. My pójdziemy bokiem. Tak, już chyba wiem, o czym mówiłam. W Zakazanym Lesie są ogromne groby i one musiały zainteresować Willema, który założył uczelnię Byrgenwerf. Zebrał kilku naukowców, później uczniów i zaczęli oni badać. Lochy, dzięki czemu dowiedzieli się o wielkich, zdobyli krew wielkich i jak już wiemy, wtedy wypadki się bardzo szybko potoczyły. Wejdziemy do góry, bo tam znajdziemy nowy set. Tak, to jest set Białego Kościoła, przeczytajmy sobie i ubierzemy się w niego. On jest, ma dosyć dużą odporność na truciznę i chyba na truciznę, no. Kurczę. Oddzielenie specjalnych medyków Kościoła. Medycy stoją w hierarchii wyżej od czarnych tropicieli, jedynie zapobiegających pladze. Są specjalistami w eksperymentalnym rytuale posługi krwi i walce z plagą bestii. Dla nich medycyna nie jest tylko sposobem leczenia, ale raczej metodą badawczą. Część wiedzy uzyskać można jedynie narażając się na zachorowanie. Tak, czyli o ile czarny kościół, tropiciele czarnego kościoła jakby pozbywali się mieszkańców, którzy byli zarażeni, tak Biały Kościół na nich eksperymentował i Józefka oraz impostor Józefka są z Białego Kościoła właśnie. No widzicie, ile tutaj jest klatek? One miały być przetransportowane do Jarnam dzięki temu przejściu. Jest dosyć ukryte. Patrzcie, ile tu szkieletów. Także tu eksperymenty szły pełną parą. I przez to, że te szkielety były wrzucane do tego podziemnego jeziora, to jezioro zatruwa. O. To są te same olbrzymy, które pilnowały rewiru katedralnego.
już nie mają szaty białego kościoła. Myślałam, że zdążę. Nope. 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 One są tu najprawdopodobniej po to, żeby po prostu pilnować przejście do Josefki. Tu jest jakiś taki lód niezwiązany, dlatego my przebiegniemy szybko i trafimy od razu do Josefki. Oczywiście czekają nas 2 długie drabiny. Także teraz poznamy, co się dzieje z tyłu kliniki Josefki i tak naprawdę dopiero teraz będziemy wiedzieli, że to nie jest prawdziwa Josefka, tylko impostor. Tak, można Josefkę pokonać. Jest to dosyć trudna walka. Dostaniemy wtedy fajną runę, ale ja zostawię ją przy życiu, by móc dostać kolejną 1/3 pępowiny. To jest miejsce, z którego rozpoczynaliśmy grę. Dobra. A tu jest tył kliniki Josefki. W pierwotnej wersji oczywiście od początku mogliśmy tutaj chodzić. Tu na nas czeka niezbyt fajny przeciwnik i on nas na pewno zauważy teraz. Dobra. Kolejna drabina. Tu jest kilka kruków. Miały tu co jeść, zdecydowanie. Tu chyba gdzieś leżał jeszcze lód, nie? Nie. Dobra. Czyli wchodzimy od tyłu do kliniki Josefki. Dostaliśmy wgląd za to, że w ogóle tutaj się zjawiliśmy i teraz pójdziemy sobie tędy. To są te stwory, które impostor Josefka, w których Josefka przemienia tych ludzi, których tu zwołamy. One potrafią rozmawiać z wielkimi, przynajmniej część z nich. I to najprawdopodobniej jest Josefka. Dlaczego? Przekonamy się dopiero, jak zabijemy tego stwora. On nie atakuje na razie. Nie, fiolka z krwią Josefki, widzicie? Wydropiło nam fiolkę z krwią. W sumie możemy jedną wypić. Dlatego się mówi, że to jest prawdopodobnie Josefka. Tutaj z Josefką rozmawialiśmy. Tam jest lampka na dole. Tu mamy notatkę jakąś. Szukaj bladej krwi, aby pokonać łowy. Tak, my się w ogóle w tym pokoju obudziliśmy na początku. Dostaliśmy też pewien przedmiot. Przywołanie z Cainhurst. Stare, zakrwawione przywołania zapraszające czcigodnego gościa na zapomniany zamek Cainhurst.
Co ciekawe, zaproszenie zaadresowane jest na Ciebie. Nie wahaj się, Diligence odchodzi z rozstaju w Hemwick. Tak, dzięki temu, że trafiliśmy tutaj i zebraliśmy to zaproszenie, to możemy teraz się udać do Cainhurst. Może zrobimy to w następnym odcinku. Lecimy dalej. O, tu jest kolejny stwór. I to jest najprawdopodobniej ten mieszkaniec, którego tutaj zaprosiliśmy. A tam jest Józefka. Ah, moonlit scents. How did you worm your way in here? Very unfortunate. I had such high hopes for you. Well, I won't make any excuses. Would you mind leaving us alone? Tak, Things need not change. You'll do the rescuing, and I'll do the saving. jeżeli szybko stąd wyjdziemy, to ona nie będzie nas If you refuse to leave. męczyć i będziemy mogli dalej wysyłać ludzi. A w tamtym miejscu, w Cat Contencie, miała się pojawić starowinka, która miała nas przywitać po naszym obudzeniu się z transfuzji, miała nam dać krew i miała nas poinformować, że nasz przyjaciel Lawrence udał się na łowy. No i dobra, i tu jest, to jest człowiek, który jest tylko częściowo przemieniony, widać tu ludzką rękę i mówi się, że to jest najprawdopodobniej szafarz krwi, ten, który nas przywitał. Czy tak jest? Nie wiadomo, to jest jedna z teorii. Także zakraliśmy się do kliniki Józefki, zwróciliśmy uwagę na Józefkę. Dostaliśmy przywołanie z Cainhurst, więc w następnym odcinku moglibyśmy zacząć Cainhurst albo zakończyć Byrgenwerth. Znaczy nie zakończyć, przejść cały zakazany las. Jeszcze muszę się zastanowić. A jak na razie bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Oczywiście dzielcie się ciekawostkami i widzimy się w następnym odcinku. Pa, pa!